Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Dariusz Waleriański i będę Państwa przewodnikiem po jednym z niezwykłych miejsc, jakie możecie odnaleźć na mapie Górnego Śląska. A to wszystko w ramach projektu Czarna Pamięć. Czarna Pamięć to projekt, który opowiada o czasach związanych z węglem i stalą. Ja Państwu w ramach tego projektu będę chciał opowiedzieć o miejscu, którego historia rozpoczyna się ponad 140 lat temu, o miejscu, które było nazywane robotniczym Eldorado. Borzygwerk albo Boży Werk, jak mawiali ci w minionej epoce, którzy posługiwali się językiem polskim. To dawna kolonia, dawne osiedle wybudowane w latach 1863 do 1878. Pomysłodawcą całej tej idei powstania tej kolonii patronackiej był August Borsig. Bardzo znana postać w XIX wieku w ówczesnej Europie. Człowiek, który zasłynął tym, że budował lokomotywy, a z tego, co mu zostało, to jeszcze potrafił zbudować odkurzacze. Ale o odkurzaczach dzisiaj nie będę Państwu opowiadał. To August Borsig wymyślił ideę powstania wielkiego koncernu przemysłowego, a przy nim osiedla. Ale niestety umiera on w 1854 roku i to, co wymyślił, przechodzi na jego syna. Przygotowałem dla Państwa portret, żebyście zobaczyli tego człowieka najbardziej popularnego w XIX wieku, Augusta, dokładnie Johann Friedrich August Borsig. Urodził się w 1804 roku, a zmarł w 1854 roku. Fabrykant, przemysłowiec z pochodzenia Ślązak. Państwo, zapomniałem jeszcze o jednym Państwu powiedzieć. To bardzo ważne. Człowiek, który tutaj sobie w postaci portretu się znajduje, czyli August Borsig, można o nim w filozoficzny sposób powiedzieć, że był to czarny charakter. Ale czarny charakter w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jako postać silna, jako postać przemysłowca, który żył z budowy przemysłu, z zatrudniania ludzi. To ten przemysł dawał pracę wielu osobom, pozwalał im przeżyć, żyć. To, co wymyślił ojciec August Borsig, wcieli w życie jego syn Albert Borsig. On często publicznie występując chwalił się tym, był z tego bardzo dumny, że przejął dziedzictwo po ojcu i przejął ją na jego chwałę. Oczywiście on ma wielkie zasługi, bo to on wybuduje te osiedle, o którym Państwu ja dzisiaj opowiadam. To on wybuduje cały ten koncern przemysłowy, więc można by powiedzieć, nie tylko wciela w życie ideę swego ojca, ale również odciśnie własne piętno na tej kolonii, osadzie przemysłowej Borzygwerk. Szanowni Państwo, na terenie 19 hektarów Albert Borsig postanawia postawić wielkie osiedle patronackie składające się z takich dwóch części. To jest 19 hektarów i na tych 19 hektarach przez okres 15 lat rozpocznie się budowa 66 budynków. Osiedle będzie się składało z dwóch części. Z części południowej, to jest to taka większa część składająca się właśnie z czerwonych, murowanych budynków zwanych na Śląsku familokami oraz z części mniejszej, północnej, gdzie domy już mają inną architekturę, są bardziej piękniejsze w swoim wyglądzie. Ale była jedna zasada. Aby na tym osiedlu zamieszkać, trzeba było być pracownikiem koncernu Borsiga. Osiedle południowe, bo na nim się teraz znajdujemy, to ta największa część osiedla Borzygwerk, to tutaj na takim planie, na takiej siatce 6 ulic, wokół niej stawiano właśnie te wybudowane z czerwonej cegły familoki. 6 ulic. Każda z tych ulic przed 1945 roku nosiła nazwę jednego z członków rodziny Borsigów.
Dzisiaj po 1945 roku, to jest właśnie ciekawe, każda z tych ulic też ma swoją nazwę, ale mieszkańcy nie potrafią się jakoś nauczyć tego na pamięć, więc posługują się swoim językiem, opowiadając, że ja mieszkam na 1., albo na 4., albo na 6. Rai. Osiedle, o którym Państwu opowiadam, ta część południowa i północna, kiedy tak patrzymy z punktu widzenia historycznego, to był pewien zamknięty świat. To był świat, w którym ludzie mieszkali, rodzili się i umierali, ponieważ te osiedle to nie tylko domy, o które ja Państwu chodzę, opowiadam, wskazuję, ale te osiedle było wyposażone we wszystko to, co jest potrzebne, aby stąd nigdzie nie wyjeżdżać. Tu były sklepy, to był wielki sklep z salą balową, tak zwany konsum, tu był dom lekarza. Na obrzeżach tego osiedla Borsig-Werk powstał bardzo duży park, w którym była kręgielnia, był taki pawilon, w którym w niedzielę odbywały się koncerty muzyczne. Osiedle było zaopatrzone we własną oczyszczalnię, no i było również zaopatrzone, do osiedla był przyporządkowany również cmentarz ewangelicki, czyli jeden zamknięty świat. Ten świat, o którym Państwu opowiadam, świat, który nazwaliśmy czarną pamięcią, o którym często do niedawna jeszcze mówiono, że to był świat, w którym wykorzystywano robotnika. Nie, proszę Państwa, tak to nie było. Aby zamieszkać na tym osiedlu, naprawdę musiały być tu na XIX wiek bardzo dobre i wysokie warunki, wręcz stworzony pewien komfort, który miał przyciągać tych właśnie wykwalifikowanych robotników gdzieś z głębi Niemiec, że aby pojechali na rubieże państwa niemieckiego, aby zamieszkać i być pracownikiem tego koncernu Borsiga. To właśnie te nowoczesne osiedle miało ich do tego przyciągnąć. I nawet w literaturze, w ówczesnych encyklopediach czy słownikach geograficznych te osiedle jest opisane. I ja Państwu zacytuję. Borsig-Werk, wzorowa osada hutnicza, górnicza i fabryczna, najumiejętniej urządzona i najeżona kominami. Osada wielce schludna i rozwijająca się bardzo szybko. August Juliusz Borsig. Urodził się w 1829 roku, a zmarł w 1878. Posiadał tytuł tajnego radcy handlowego, ale można by o nim powiedzieć, że to był czarny charakter. Postać bardzo wyrazista, postać bardzo kreatywna, postać, która stawiała na rozwój poprzez budowę kopalń, hut, koksowni. Na osiedlu Borsig-Werk znajduje się jeden z najmniejszych zabrzańskich cmentarzy.
To jest cmentarz, który został założony w 1871 roku. Pierwszy pochówek na tej nekropolii miał miejsce we wrześniu 1871 roku i był to pochówek kobiety. To niewielki cmentarz. Jego powierzchnia to w sumie 4200 m2 i z takiej statystyki, kiedy studiujemy zachowane księgi zmarłych z tej nekropolii, na pierwszy to, co w niej widać, to, co rzuca się kolokwialnie mówiąc w oczy, jest to, że ponad 40% pochówków na tym cmentarzu to dzieci. Na cmentarzu dziś nie wygląda on tak jak w momencie, kiedy został założony. Wiele grobów zostało tu po 1945 roku zniszczonych poprzez zacieranie śladów niemieckości, czy na przykład wyrywanie tablic, które były w języku niemieckim. Takie były wówczas przepisy. No i społeczność ewangelicka nie była dosyć spora, więc cmentarz nie był tak często używany, więc podlegał po prostu dewastacji, co jest bardzo smutne. Również na tej nekropolii znajdowała się w tamtej części, w części narożnej, taka duża kwatera pochowanych żołnierzy z czasów I wojny światowej. Sam jako osoba zajmująca się dokumentacją zabrzańskich nekropolii pamiętam jeszcze nagrobki, pamiętam żeliwne płyty, które oznaczały każdego żołnierza. Dzisiaj to już historia. Szanowni Państwo, na tej nekropolii warto wspomnieć, że jest też pochowany tutaj pierwszy proboszcz parafii ewangelickiej, która na terenie osiedla Borsig-Werk funkcjonowała. Tym proboszczem był Alfred Paulisz. Alfred Paulisz, tu jest napisane, był pastorem. Szanowni Państwo, zanim on spoczął w tym miejscu 9 lutego 1931 roku, było mu dane pochować na tym cmentarzu swojego syna, a później nawet i żonę. Syna pochował w 1894 roku w lutym, co jest wielką tragedią dla każdego rodzica, kiedy to rodzic musi chować własne dziecko. A w 1914 roku doszło do tego, że również na tej nekropolii spoczęła jego małżonka. Podczas pogrzebu z zachowanych informacji wiemy, że Alfred nie był w stanie prowadzić tej uroczystości pogrzebowej. Musiał go w pewnym momencie zastąpić inny pastor, ponieważ żal za ukochaną osobą był tak wielki, że ściskał go bardzo jego wewnętrzne, jego serce za ukochaną małżonką. Alfred Paulisz, warto o tym pamiętać, pastor gminy ewangelickiej na Borsig-Werku.
Szanowni Państwo, każda z tych ulic na osiedlu Borsig-Werk przed 1945 roku miała swoją własną drużynę piłkarską. To jest opowieść związana ze spędzaniem wolnego czasu. On też był bardzo ważny, więc proszę sobie wyobrazić 6 ulic, 6 drużyn, te rozgrywające się między dzieciakami zawody piłkarskie i to była taka piłka, że mniej jej kopali nogą, tylko właśnie polegało na tym, żeby mecze rozgrywać poprzez uderzanie piłki, oczywiście zrobionej gdzieś tam z kilku szmat, głową. Kopfball to się nazywało. Chyba tak, Kopfball. Na osiedlu tym mogło zamieszkać 2700 osób. Oprócz budynków między tymi domami znajdowały się komórki, w których można było schować koło, węgiel, upchać tam też świnkę, bo świniobicie było ważnym elementem na tym osiedlu. A pomiędzy tymi domami znajdowały się ogrody. One stanowiły bardzo ważną część tego osiedla, ponieważ posiadanie ogrodu sprawiało, że mogliśmy urozmaicać swoje menu. Tam robotnicy, którzy tu mieszkali, górnicy, hutnicy z koncernu Borsiga, dokładnie to ich żony razem z dziećmi uprawiały różnego rodzaju warzywa, owoce, a tym samym miało to też obniżyć koszty jedzenia. Więc osiedle naprawdę pomyślane genialnie jak na drugą połowę XIX wieku. W części południowej osiedla, na samym jego dole, możecie Państwo zobaczyć niezwykły, wolno stojący budynek, charakteryzujący się tym, że ma wielki, duży, dwuspadowy dach. To dawny katolicki dom dziecka. To ten budynek, w którym dzieci mogły spędzać czas. Ale budynek słynął z tego, że pracowała w nim niezwykła kobieta nazywana Schwester Anna. Schwester Anna, siostra Anna, która słynęła z tego, że bardzo cicho do dzieci mówiła, a mimo tego dzieciaki jej słuchały, ponieważ używała do tego różnego rodzaju instrumentów, które jak dzieci usłyszały jakiś instrument, wiedziały, że to siostra Anna ich woła. I jest taka historia opisywana, kiedy dzieci bawią się w ogrodzie na schodach tego budynku, który tutaj po mojej lewej stronie Państwo możecie zobaczyć. Staje Schwester Anna, na biało ubrana, w rękach ma kastaniety i tymi kastanietami nawołuje te ucieszone życiem dzieci. Ucieszone życiem może.
Znajdujemy się w części północnej osiedla Borzygwerk. To właśnie tu zachowały się domy o trochę innej architekturze, nie przypominające tych charakterystycznych dla części południowej familoków. Domy o ładnej architekturze, widzimy już pewnego rodzaju zdobienia. To właśnie w tej części północnej tych domów nie jest tu dużo, ale one są większe. Standard mieszkań w ogóle był tutaj dużo lepszy niż w tych familokach. To była właśnie część przeznaczona dla zamieszkania dla kadry technicznej i administracyjnej koncernu Borziga. Na osiedlu Borziga, szanowni państwo, nie tylko mieszkali katolicy, ale w większości było to osiedle zamieszkane przez wyznawców religii protestanckiej. To dla nich w 1880 roku, tu właśnie w tej części północnej osiedla Borzygwerk, wybudowano budynek mieszkalny, w którym na piętrze urządzono przepiękną kaplicę, do których teraz państwa tam zabiorę. Znajdujemy się wewnątrz przepięknej, wykonanej w stylu neogotyckiej kaplicy ewangelickiej. To, co państwo możecie teraz zobaczyć, tak jak to wygląda, ten cały wystrój, ołtarz, ławki drewniane, chór, to wszystko pochodzi z 1896 roku. Przepiękny w stylu neogotyckim ołtarz został wykonany we wrocławskiej pracowni bardzo znanego stolarza i snycerza Karola Bula. To właśnie przy tym ołtarzu prowadził nabożeństwa wspomniany już dzisiaj podczas naszego spaceru pastor Alfred Paulisz. W 1927 roku społeczność ewangelicka na osiedlu Borziga liczyła 1300 osób. A ostatnie nabożeństwo w tej kaplicy odbyło się w lutym 2005 roku. Szanowni Państwo, to już koniec mojej opowieści o 140-letnim osiedlu Borzygwerk w Zabrzu w ramach czarnej
pamięci. To miejsce, które jest warte odwiedzenia, miejsce warte poznania tej niezwykłej historii, która tu jest ukryta w budynkach, w tym dziedzictwie materialnym i niematerialnym, jakie możecie tu spotkać. A mówił do Was Dariusz Waleriański, historyk, muzealnik, zakochany w mieście Zabrze.